Witam Was bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam demontaż i montaż Samsunga S5200. Tutaj informacja dla Mikołaja. Mikołaj, to nie martw się. Na pewno tam kiedyś, jeśli chodzi o recenzję tego modelu, na pewno kiedyś będzie. Aktualnie jej nie ma, dlatego że tutaj siadła mi ładowarka uniwersalna do baterii. No i za bardzo nie mam tutaj czym naładować ten model telefoniku, ale na pewno w przyszłości tutaj dokupię kilka i taką recenzję na pewno tego modelu się zrobi. No i sobie zobaczmy tutaj obrazowo, jak ten telefonik wygląda. Tutaj zobaczymy sobie, telefon był produkowany w 2009 roku. Jak na swoje lata to wygląda dość naprawdę elegancko. Tutaj posiada metalową przednią obudowę, a tył już niestety jest plastikowy. Ale spójrzcie na tę kolorystykę, te odcienie właśnie czarnego, które wchodzą w niebieski i niebieski, które wchodzą w czarny. Dość to fajnie zostało przemyślane i tak samo właśnie na przedniej ściance tej obudowy. Dość tutaj stabilny telefonik, jeśli chodzi o wysuw, ale taśma tutaj oczywiście raczej kiepskiej jakości. Tutaj specjalista od tego telefoniku Mikołaj na pewno się o tym wypowie tutaj w komentarzu bądź na czacie właśnie obok tego filmu. No i tutaj na przedniej ściance obudowy widzimy otwór na głośniczego do rozmów. Dość ciekawe tutaj klawisze funkcyjne i dość wygodne klawisze numeryczne. Na bocznej ściance widzimy klawisz skrótowy, tutaj pewnie aparaciku. Na samym dole porty ładowania i słuchawki. Na drugiej bocznej ściance widzimy klawisze ściszenia, pogłaszania oraz na karty pamięci. W tym przypadku telefon obsługuje karty pamięci maksymalnie do 8 GB microSD. I tył telefonu, tutaj zaślepka zasięgu. U samej góry widzimy aparat fotograficzny 3,2 megapikselowy, dioda, która wspomaga nasz aparat tutaj nocą, oraz szkiełko, które tutaj niegdyś robiło nam selfie i nadal robi, ale w tym przypadku raczej tutaj jest niepożyteczne tak naprawdę. Teraz sobie zobaczymy jeszcze naszą bateryjkę w tym modelu. Jest to bateria, tutaj spójrzmy, nazwy jej nie widzę, tutaj prawdopodobnie to pierwsze, ale posiada tylko 800 mAh. Została wyprodukowana w 2010 roku. I tu widzimy jeszcze inne jakieś informacje tej baterii. Informacje tutaj na naszej nalepce: Samsung model S5200. Tu widzimy, że bateria niby posiada 500 mAh, tutaj posiada 800. Może takie inne informacje. No i Samsung został wyprodukowany pewnie w Korei. Taki dość ciekawy telefonik od Samsunga. No i sobie teraz idziemy z demontażem tego modelu. Tutaj zobaczymy, czy taki tutaj będzie ciężki w demontażu. Spróbujemy sobie tutaj go rozebrać. Tutaj raczej myślę, że będzie tylko potrzebny jeden Torx. To ja będę używał PH30. I jedziemy sobie tutaj z odkręceniem naszych śrubek. Tu jest jedna śrubka, druga, trzecia i czwarta. Więc sobie je wszystkie odkręcamy. Tutaj sobie oczywiście odkładamy na bok. Zawsze wszystko tutaj sobie gęsiego ustawiajcie przy takim demontażu, by później po prostu nie pomylić śrubki czy inne elementy, nie głowić się niepotrzebnie przy takim demontażu. I tu sobie teraz podwadzamy naszą budowę. Tutaj delikatnie między klawiszami jedziemy sobie na dół. To samo robimy z drugiej strony. Tak jest. Do samego dołu. I teraz tutaj spróbujemy to wybić sobie. O, wybijamy. No i tutaj spójrzcie, mamy już korpusik tylny. I naszą płytę główną. To jeśli chodzi o płytę główną, to sobie ustawiamy oczywiście. Za klejem gęsiego. Tu odpinamy sobie klawisze pewnie
numeryczno-funkcyjne. I tu mamy 3 śrubeczki do odkręcenia. Tu jest jedna, druga i tu jest trzecia, więc sobie je odkręcamy. Tak samo są to śrubki gwiazdkowe. Jedziemy sobie tutaj, odkładamy na swoje miejsce. Tutaj są, od razu mówię, że sami widzicie, jak odkręcacie ten telefonik, że są tej samej tej długości te śrubeczki. Sobie odwracamy na drugą stronę naszą płytę główną i odrywamy, tutaj odłączamy naszą główną taśmę od naszej płyty głównej. Tutaj nic ciekawego tak naprawdę nie ma w tym telefoniku. Widzicie slot, kartę pamięci, gniazdo ładowania słuchawek, gniazdo tutaj karty SIM. To wszystko jest połączone wraz z płytą główną, więc tak szybko sobie tego nie wymienicie. Kładziemy sobie na swoje miejsce. I teraz sobie jedziemy dalej z naszym demontażem. Tu już płyty nie ma. Nasza tutaj taśma. Tu są 2 śrubeczki schowane. Odkręcamy. To oczywiście widzimy tylko i wyłącznie jak cały wysób zostanie wysunięty do końca na sam dół. Tylko wtedy mamy możliwość je tutaj odkręcić. Tutaj podobne zastosowania były w Sony Ericssonach. I są naprawdę bardzo fajne. Sobie odkładamy w kolejności. Tutaj już są odkręcone. Teraz tutaj u samej góry tu jest zaślepeczka. Tu jest druga zaślepeczka. Tutaj musimy poszukać sobie nasze zaślepki. Te nam odleciały. Też sobie je układamy w kolejności gęsiego. Tutaj by nam nic nie poginęło. I odkręcamy te śrubeczki. Też są tutaj krzyżakowe. Jedna. Tutaj druga. Jest. Teraz sobie podwadzimy tą przednią obudowę. Tutaj. Tym, że sobie połączymy, żeby nam tutaj się nic niepotrzebnie nie oderwało. I wjeżdżamy sobie między tą pierwszą obudowę. Tutaj sobie wjeżdżamy. Tak samo robimy z drugiej strony. No i tu widzimy, już nam się popołowiło wszystko. O, i wyciągamy sobie naszą taśmę. To było tak. I tu mamy ten cały wysuw. Ten mechanizm wysuwowy. Tutaj spójrzcie, co ciekawe, możemy ten wysuw też rozłączyć. Tutaj wystarczy wysunąć. No i sprawa tu jest załatwiona. Spójrzcie, też to możemy te elementy wysunąć. Bardzo mi się to podoba w tym Samsungu, że to jest naprawdę bardzo fajnie wszystko rozkminione, rozwiązane. W taki sposób właśnie, że można wszystko tutaj praktycznie wymienić i dojść do tej przemyślania. Tu sobie odłożymy na bok. I został nam jeszcze wyświetlacz. Tak naprawdę tutaj głośniczek również. Tu sobie go... O, tu są blokady, widzicie? Jedna tu jest, druga jest tutaj z tej strony. One nam tutaj mocują tą całą taśmę wraz z aparatem i głośniczkiem. I tu nasza płyta. Tutaj jeśli chcemy to podwadzić, to tak jak mówię, dobrymi sposobami, jakąś kartą starą z jakiegoś operatora. Tutaj podwadzamy sobie. Tutaj sobie spróbujemy. Może tutaj delikatnie szpikulcem. Delikatnie zawsze można, ale nie przesadzać. I wjeżdżamy kartą. No i jest. Jest, odkładamy na bok. Tutaj spójrzcie, że mamy nasz wyświetlacz wraz z taśmą i połączenia naszej klawiszy tutaj funkcyjnej, głośniczka od rozmów i nasza tutaj taśma.
To, żeby mieć naszą taśmę, tu tylko wystarczy ściągnąć naszą folię. No i tutaj spójrzmy, odłączamy sobie, tutaj odłączamy, wyciągamy, odłączamy, wyciągamy. No i to wszystko tutaj, jeśli chodzi o poprawny demontaż tego Samsunga S500 200. No widzicie, nie jest on taki bardzo trudny znowu, jakby się wydawało. Teraz wszystko zakładamy z powrotem w odwrotnej kolejności. Zakładamy nasz wyświetlacz na swoje miejsce, ale tutaj widzę, no niechcąco mi się tutaj pobrudził ten wyświetlacz, więc musimy go tutaj obowiązkowo przetrzeć. Tutaj nie może być odcisków, bo by to bardzo brzydko wyglądało. Jest pięknie. Zakładamy na swoje miejsce. Dopiero mi się wydawało, że zacząłem ten demontaż, a tutaj już minęło 11 minut. Tu od dołu wrzucamy wyświetlacz. Tutaj nam się fajnie mocuje. Tutaj mocujemy z dwóch stron nasz głośniczek. Zablokowany. Jest OK. Łączymy te dwa elementy. Tutaj one były połączone. Tak powinno być. Najpierw musimy tutaj, tutaj na bok sobie weźmiemy może do góry. Tu sobie wsuwamy z powrotem. Odwracamy. Tutaj wsuwamy i tutaj mocujemy. Tutaj. Tak to wygląda. No i wsuwamy sobie do końca. Teraz sobie tutaj będziemy przewlekać z powrotem naszą tasiemkę tego telefoniku. Zakładamy tutaj z powrotem na swoje miejsce na obudowę. I tu będziemy mocować z tej strony najpierw obudowę. Tutaj idziemy już do góry. O, widzicie? I tutaj kliknęło tutaj w tych miejscach. To tak naprawdę najważniejsze, bo tutaj zależy od całej tutaj obudowy, że nam weszła idealnie. Jak naszło, tutaj wszystko nachodzi, wszystkich tutaj stron. Przykręcamy sobie te dwie tutaj śrubeczki. Tutaj były śrubeczki w kolorze srebrnym. Dwie zaślepki zakładamy. Tutaj możecie mieć z nim delikatny problem. Z tymi zaślepkami, bo one są troszkę takie po prostu małych rozmiarów. I zawsze jest z nimi tutaj problem. Zawsze. Ale jedną udało mi się tutaj założyć. Tu możecie oczywiście jakiś klej dodać jeszcze dodatkowo, żeby Wam to nie wypadało. Druga zaślepka. Tutaj musimy ją wyrównać. Kurczę, nam troszkę się... O! Jest OK. Zaślepki już mamy. To teraz przykręcamy tutaj dwie śrubeczki. Tu była jedna i tu druga. Tutaj w kolorze czarnym jedziemy sobie za koleją. Jest. Tu wszystko działa prawidłowo, tak być powinno.
zakładamy naszą płytę główną. Tutaj musimy pierwsze co zamocować naszą główną taśmę. Taśma jest, więc sobie przykładamy z powrotem na swoje miejsce. Tutaj sobie wysuwamy wysuw, o tak. Zakładamy taśmę na swoim miejscu, płytę i teraz wsuwamy z powrotem. Tutaj uważajcie, by przez przypadek nie nacisnąć waszej tej taśmy, bo później ją uszkodzicie przy wysuwie. To jest bardzo ważne teraz w tym właśnie montażu. Mocujemy tasiemkę tutaj klawiszy i przykręcamy nasze 3 śrubeczki. 1, 2, 3. Telefon może stary, ale tutaj szkoda byłoby go tutaj niechcąco urazić i uszkodzić pewne elementy w tym telefoniku, bo jak wiecie dobrze, że taki telefon już nie produkują. Jak ktoś po prostu chce mieć długosprawny, to róbcie to bardzo ostrożnie, jak z każdym telefonikiem. Tu już jest wszystko zrobione. Zakładamy z powrotem na swoje miejsce nasz tył. Tutaj dopinamy wszystkie nasze zatrzaski i przykręcamy nasze śrubeczki. Tu była 1, 2, 3 i 4. Druga już jest. Trzecia. I teraz będzie ostatnia. Zakładamy naszą baterię, naszą tylną klapkę. No i to wszystko, jeśli chodzi o prawny demontaż i montaż tego Samsunga S5200 z 2009 roku. Tak widzieliście, jeśli chodzi o demontaż tego telefoniku, jest dość tutaj, no nawet prostym telefonikiem. No oczywiście, jeśli robicie to pierwszy raz w życiu demontujecie jakikolwiek telefonik, a w tym przypadku może padł na ten model, to będzie Wam dość trudno go tutaj poprawnie zdemontować. Lepiej tego nie róbcie tak na szybko, tylko powolutku, spokojnie. Z tym demontażem na pewno sobie jakoś poradzicie. Dzięki, że dzisiaj byliście ze mną. Zachęcam Was również do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia łapki w górę, komentarza pod tym filmem oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz mój film i mój kanał. Cześć!